Cześć, Janusz Dąbrowski Was wita, jak zwykle kilka razy w tygodniu. Od razu z góry poproszę Was o subskrypcję, o lajkowania, o komentarze, bo mam nadzieję, że ta audycja się spodoba. O czym będzie audycja? O tym, jak można opracować, wdrożyć własny program, taki ekoprogram, jak zwał, tak zwał. Ekoprogram, kompleksowy program ochrony zdrowia, ale też urody, bo jedno z drugim jest związane. Często o tym mówię, zresztą mówię również o tym w mojej najnowszej książce. Będę się reklamował i to za wszelką cenę. Metamorfozy. Jestem bardzo szczęśliwy, że ją wydałem. Naprawdę jestem cholernie zadowolony. Piękno zrodzone z natury, luksus, który zaczyna się wewnątrz. A więc jest sprawa taka, że nasza uroda, no to jest, słuchajcie, to jest skutek tego, co się dzieje w naszym wnętrzu. A więc akurat ta książka, o tu pisze właśnie o kolostrum, między innymi wpływie na urodę i tak dalej. Duża książka, duża publikacja, świetnie się może nadawać się na jakiś prezent z powodu różnych okoliczności, czy świąt, czy imienin i tak dalej, i tak dalej. Więc kochani, dużo o tym się mówi. Chodzi o to, żebyśmy my dzisiaj nie chorowali, bo generalnie mass media, że tak powiem, bombardują nas profilaktyką zdrowotną, która ma polegać przede wszystkim na tym, żeby robić wczesne badania. Robić wczesne badania po to, że wykryją w nas wcześniej chorobę. Dlaczego od razu wykryją chorobę? I będziemy was ewentualnie leczyć. To znaczy system medyczny będzie nas leczył. No ja nie chcę, żeby mnie nikt leczył. Ja chcę być zdrowy, czyli nie chcę chorować, więc ja upieram się przy zupełnie innej profilaktyce, innym obrazie profilaktyki, czyli robię wszystko, żeby zabezpieczyć mój organizm, żebym był cały czas w fazie dobrostanu, żebym dobrze się czuł, miał wysoką wydajność, spełnione życie, różowe słoniki, żeby mi się nieraz w mózgu pojawiały i tak dalej, i tak dalej. Czyli po prostu, żebym patrzył na świat może nie w niebieskich, ale nie przez niebieskie, ale przez różowe okulary, ale przez te niebieskie też mi się znacznie lepiej patrzy i tak dalej. A oczywiście badania warto robić, profilaktyczne, zbadać się na wszelki wypadek i tak dalej i ewentualnie potwierdzić, że to, co robię, oddziałuje naprawdę na mnie idealnie, sprawa załatwiona. Więc kochani, przygotowałem dzisiaj taką specjalną prezentację. Pokazywałem ją raz na jednym z webinarów, które prowadziłem nie tak dawno i postanowiłem ją po prostu nagrać, tym bardziej, że były odgłosy, żeby to się pojawiło gdzieś tam w przestrzeni, więc nie mam tu nic do ukrycia, więc po prostu przedstawię wam taki pewien obraz tego, co mamy, jakie mamy zagrożenia, co może na nas źle oddziaływać negatywnie, na nasze zdrowie, na naszą urodę i tak dalej, i co możemy zrobić. Ja nie będę mówił o konkretach, że zastosuj to, pi tamto w dawkach i tak dalej, i tak dalej. To nie jest miejsce na to. Jeżeli ktoś chce w ogóle czegoś takiego, to trzeba indywidualnie już po prostu porozmawiać. Jeżeli chcecie, proszę bardzo, zawsze w opisie audycji, pod audycją w opisie podaję po prostu kontakt do mnie, ewentualnie kontakt @januszdabrowski.pl lub ewentualnie mail książki Janusz Dąbrowski @gmail.com, ale polskie litery, czyli Ksiaski Janusz Dabrowski, sprawa załatwiona. Tu jest moja strona internetowa też, tam też jest kontakt podany i tak dalej, więc można. Jestem na WhatsAppie jako Janusz Dąbrowski, więc możecie się ewentualnie kontaktować, pisać, bo najpierw podać jakąś informację, nie dzwonić, dlatego numeru telefonu nie podaję, bo wiadomo, życie jest życiem. Czasami prowadzę czy wykłady, czy po prostu nic nie robię. To są raczej rzadkie momenty. Więc kochani, przechodzę do rzeczy, udostępnię wam pewien materiał w postaci prezentacji, którą przygotowałem i to jest taki rodzaj, kochani, takiego przekrojowego materiału, z którym się warto zapoznać, po prostu przemyśleć ewentualnie. Sporo będzie obrazów, żeby to zapadało w pamięć. A więc kochani, dlaczego ekoprogram ochrony zdrowia i urody? Po co nam to? Do czego nam to? Każdy z nas żyje,
je i też wydala, pracuje. No co tu jeszcze można dołożyć? Okazuje się, kochani, można. Na początek dla tych, którzy po raz pierwszy może trafili na nasz kanał, kim jestem? Jestem więc autorem książek, publicystą, wykładowcą, propagatorem profilaktyki zdrowia od wielu, wielu lat, od prawie 30 lat oraz tak zwanej inżynierii anti-aging i longevity, czyli przeciwstarzeniowej i długiego życia. Tu macie oczywiście kanał, bo już weszliście, Barwy Zdrowia Janusz Dąbrowski i ewentualnie strona www.januszdabrowski.pl. Tam na listewce są, znaczy w zakładkach jest sklep, książki, można poczytać opisy książek dość obszerne, zorientować się co to jest, są oczywiście eksponowane okładki i tak dalej. I tutaj zacznijmy od pewnego motto charakterystycznego. Kochani, można ukończyć wiele szkół, ale nigdy nie można zaprzestać własnej edukacji. Dodam jeszcze coś, bo niejednokrotnie moi znajomi mówią, ale słuchaj, ten to jest taki wykształcony i w ogóle i tak dalej, inteligentny. Ja mówię, no dobrze, fajnie jest. Znaczy są pewne podteksty, bo mówimy o pewnych nieraz ludziach z pierwszych stron gazet i tak dalej, o ludziach też, którzy się zajmują medycyną, ale ja mówię, słuchajcie, wymądrzam się oczywiście, ja mówię, słuchajcie, ale wykształcenie, inteligencja nie są tożsame z mądrością. Bo można nie mieć wykształcenia i być mądrym człowiekiem. Można być inteligentnym człowiekiem, być łotrem. A bycie łotrem, krzywdzenie ludzi nie oznacza, że ten ktoś jest mądry. Naprawdę jest tylko inteligentny. Można być inteligentnym zabójcą, to już tak mówiąc po bandzie. Więc teraz, w związku z tym, kochani, niewiedza, ignorancja jest jedynym nieprzyjacielem człowieka. Z tym, że są dwa rodzaje ignorancji. Ignorancja tak zwana negatywna. Ja, proszę pana, o tym nie słyszałem, nigdy o tym nie czytałem. To niemożliwe. Absolutnie czegoś takiego nie ma, bo ja o tym nie słyszałem. To jest ignorancja negatywna. Ten człowiek nie będzie nic chciał, bo on już wszystko wie. Jest ignorancja również pozytywna i każdy z nas jest takim ignorantem, włącznie ze mną, który mówi po prostu, słuchaj, pierwszy raz o tym słyszę. Kurczę, możesz coś więcej na ten temat powiedzieć, bo chciałbym wiedzieć. I teraz dla przykładu, no nie wiem, jak działa taka komórka, jak działa komputer. Ja umiem to obsługiwać, ale nie naprawię komputera, nie naprawię samochodu, bo jestem ignorantem w tej dziedzinie. Chyba że zechcę się uczyć, no to wtedy mój poziom ignorancji po prostu się zmniejszy. I teraz, mówiąc już o zdrowiu, znacie, kochani, ten tekst, ten początek pięknego wiersza Szlachetne zdrowie. Nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz. Oczywiście Jana z Czarnolasu, Jana Kochanowskiego i według definicji WHO, Światowej Organizacji Zdrowia, zdrowie to jest stan pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu, czyli dobrego samopoczucia. To nie jest tylko całkowity brak choroby czy kalectwa. I teraz pytanie, jeżeli mówimy o zdrowiu, to mówimy jednocześnie o urodzie, bo każdy z nas chce wyglądać młodo, chce wyglądać porządnie, ładnie, pięknie, mieć ładną skórę, zgrabną sylwetkę i tak dalej, i tak dalej. Ale pytanie, jak tryb naszego życia wpływa na zdrowie urodę? I tutaj jest podstawowa konkluzja, o której często mówię. Zapewnimy sobie urodę zewnętrzną, dbając przede wszystkim o urodę wewnętrzną. Uroda zewnętrzna jest lustrzanym odbiciem stanu wewnętrznego organizmu. Tymczasem, kochani, zobaczcie, upływają latka, wchodzimy z wieku dziecięcego, wiek młodzieńczy, później oczywiście jakieś szkoły, studia, praca i tak dalej, i stajemy się schizofrenikami. Dlaczego? Bo każdy z nas w zasadzie popada w chorobę, schizofrenię. Ludzie do 40 roku życia tracą zdrowie, by zyskać pieniądze, a po 40 wydają te ciężko zarobione pieniądze, by zdrowie odzyskać. I nam się wydaje, ale będę wydawał te pieniądze, żeby korzystać z życia. Jak możesz korzystać z życia, jeżeli się źle czujesz? I w związku z tym nasze naturalne, kochani, prawo, czy się to komuś podoba, czy się nie podoba, to jest stan pełnego zdrowia i dobrego samopoczucia. Kiedy człowiek jest zdrowy, może prawdziwie cieszyć się darem życia. Ale co oznacza dobry stan zdrowia?
To jest stały wysoki poziom czystej energii. To jest równowaga emocjonalna, to jest jasność umysłu, to jest odporność na choroby zakaźne. To jest umiejętność obrony przed nowotworami i chorobami układu krążenia. A to są dwie główne przyczyny śmierci po prostu Polaków. Układ krążenia 140 000 choroby układu krążenia i zgony z tego powodu, 140 000 zgonów, nowotwory 100 000 zgonów rocznie, 200 000 zachorowań. W rezultacie wszystkie te czynniki prowadzą do spowolnienia procesu starzenia i długiego życia. A my mamy wprowadzać wszystko to, co jest anti-aging, przeciwstarzeniowe i co prowadzi do longevity, do tego trendu longevity, czyli długiego po prostu życia w zdrowiu, w sprawności. Kochani, wielokrotnie przez wiele lat swego czasu bywałem na wykładach doktora Horsta Michaelisa, to jest dyrektor Euroinstytutu Medycyny Bioenergetycznej Akademii Bioenergetyki w Liechtenstein, który definiował zdrowie następująco: cielesna i duchowa sprawność. Im większa sprawność, tym lepsze zdrowie. Zapamiętałem to, zapisywałem, bo lubię pisać, robić notatki. Akurat ten dr Horst Michaelis jest specjalistą magnetostymulacji. W dużej mierze również dzięki niemu powstało kilka moich po prostu książek z tej dziedziny. I z kolei Patrick Holford, angielski lekarz, naukowiec, jednocześnie dziennikarz, pisarz, w swojej książce Smak zdrowia, świetna książka w ogóle, pisze, że w swoim najgłębszym wymiarze zdrowie nie jest po prostu brakiem bólu czy cierpienia, ale radością życia, rzeczywistym poczuciem, co to znaczy mieć zdrowe ciało, które umożliwia ci korzystanie z wielu przyjemności tego świata. I można sobie zadać dzisiaj pytanie: dobrze, ale co ma zasadniczy wpływ na zdrowie człowieka? Odpowiedź jest prosta. I niczego nie odkrywam w gruncie rzeczy, bo to wszystko wiecie. Podstawowa rzecz to jest styl życia, czyli nieprawidłowe odżywianie. Literatura medyczna uznaje ponad 70 różnych chorób jako choroby powstałe na skutek nieprawidłowego odżywiania. Brak ruchu, a więc i niedotlenienie, pogorszenie krążenia krwi, udogodnienia cywilizacyjne, które nam ułatwiły życie, ale niekoniecznie je ulepszyły. Stresy, które są pierwszym zabójcą, pierwszą praprzyczyną, dlatego że stresy powodują, zalewanie kortyzolem powoduje potworne zatoksycznienie, zakwaszenie organizmu, czyli powstawanie kwasicy metabolicznej niskiego stopnia, latentnej, czyli bezobjawowej, utajonej, i to jest praprzyczyna tych ponad 70 chorób. Jeżeli mówimy o nieprawidłowym odżywianiu i tych 70 chorobach, tak, bo nieprawidłowe odżywianie powoduje to zakwaszenie organizmu. A więc słuchajcie, tu nic jedno drugiemu nie zaprzecza. Dalej, nadmiar używek, które co znowu robią? Również zatruwają organizm, zakwaszają. I teraz popatrzcie, tu macie diagram, to są tak zwane pola zdrowotne Lalonda. Maurice Lalonde to był swego czasu, wiele lat temu, jeszcze już kilkadziesiąt, chyba 30 lat temu, minister zdrowia w Kanadzie, i on stworzył ten swój diagram, na którym pokazał, jakie czynniki mają największy wpływ na nasze zdrowie. I teraz tak, największy czynnik, który ma wpływ na nasze zdrowie, to jest styl życia. A kto ma wpływ na nasz styl życia? No my sami. Na drugim miejscu było środowisko fizyczne. No też możemy w miarę możliwości mieć jakiś tam wpływ, ale jako pewne społeczności. Chociażby na trzecim miejscu były czynniki genetyczne. Nie do końca się z nim zgadzam, dlatego że, ale dobrze, Maurice Lalonde robił ten swój diagram prawie 30 lat temu i nie znał dzisiejszych opracowań naukowych, które mówią, że żeby dokonać tak zwanej ekspresji genów, czyli żeby geny zadziałały, jakieś takie nieodpowiednie, załóżmy, te geny, to trzeba, żeby jednocześnie zadziałało od kilkudziesięciu do kilkuset różnych czynników, równolegle, jednocześnie. No i dalej później opieka zdrowotna to jest zaledwie 10%. A więc popatrzcie, 53% według tych pól zależy od nas. Mamy kolosalny wpływ. I teraz, jak mówiliśmy, teraz posłużę się słowami profesora Witolda Różyło z Instytutu Kardiologii w Aninie, członka Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, który mówi: podstawowe czynniki wpływające na stan zdrowia: styl życia,
kontrola wagi ciała, niepalenie, prawidłowe odżywianie, stały codzienny umiarkowany ruch. Dalej, czynniki biochemiczne i biologiczne oraz czynniki genetyczne, ale tylko w pewnej grupie pacjentów. I wiemy, że dzisiaj choroby cywilizacyjne zbierają coraz większe żniwo. Mamy choroby układu krążenia, nowotworowe, przewodu pokarmowego, obturacyjne, czyli zamykające drogi oddechowe, na przykład rozedma, niepłodność i bezpłodność. Bezpłodność to już, że tak powiem, kalapitus już nie ma wyjścia, natomiast niepłodność można zamienić na płodność, że tak powiem, ale coś powoduje niepłodność. Otyłość jako choroba i stresy. I jednocześnie stresy powodują po prostu ogromną masę chorób. I teraz okazuje się, że ponad 14% Polaków, czyli co 7. osoba, cierpi obecnie z powodu chorób cywilizacyjnych, tak zwanych cywilizacyjnych. Ponad 70 chorób. Dlaczego medycyna akademicka nie jest w stanie tych ludzi wyleczyć? Może dlatego, że leczy choroby, a nie ludzi? W przedziale wieku 30-39 lat pozostaje niepełnosprawnymi na skutek tych chorób aż 5% ludzi w naszym kraju. Każdy procent trzeba czytać jako 1%, 1 na 100. 5% to jest 5 ludzi na 100. 80% społeczeństwa nie musiałoby korzystać z wizyt lekarskich, tylko dzięki lepszemu, to jest racjonalnemu odżywianiu się. 80 ludzi na 100. Prawie 75 zgonów na świecie, 75 na 100 jest spowodowanych złym odżywianiem i zaburzeniami przemiany materii. I przeciętnie z tego powodu umieramy kilkanaście lat wcześniej. To teraz warto się zastanowić, jaką wartość przedstawia dla każdego z nas tych kilkanaście lat życia. Co byśmy w tym czasie mogli zrobić? Jak zadziałać? Z kim pobyć? Kim się stać? Co dać innym? Co dać również sobie? O co się ubogacić? Myślę, że warto, żeby każdy z nas się nad tym zastanowił, bo ja się też zastanawiam. Tymczasem jaka jest nasza sytuacja zdrowotna? Częściowo już omawialiśmy. Plaga. 50% populacji w Europie ma problemy z nadwagą. Jest to tak zwana, słuchajcie, generacja XXL. W Polsce to już w tej chwili 54% ludzi, obywateli ma nadwagę, a problemem jest też nadwaga i otyłość dzieci. Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. Co można powiedzieć rodzicom? Opamiętajcie się. Otyłość okazuje się jest chorobą cywilizacyjną groźniejszą niż AIDS. Według ostatnich szacunków na świecie żyje ponad 1 miliard osób otyłych. Prawie 880 milionów dorosłych i prawie 160 milionów dzieci nastolatków. Przepraszam, w 2020 roku szacowano, że łącznie około 2,6 miliarda ludzi na świecie ma nadwagę lub otyłość. Na tych praktycznie 8 miliardów. O ile tych 8 miliardów jest. Mamy więc do czynienia z globootyłością. I otyłość i nadwaga zaczynają być dzisiaj problemem społecznym. Wiele osób ma problemy z nadwagą, która prowadzi do wielu schorzeń organizmu. Jakich? Udary, rak piersi, wysokie ciśnienie tętnicze, choroby wieńcowe, serce, kamienie żółciowe, rak trzustki, problemy w ciąży, cukrzyca typu 2, rak jelita grubego, rak macicy, osteoporoza, artrozy, degeneracja stawów, zapalenie żołądka, jelit, depresja. To jest, kochani, tylko część tej listy. Tylko część tej listy. A przyczyną nadwagi, otyłości jest zakwaszenie. Jakby nie było. Można powiedzieć, że się uczepiłem tego problemu, no ale po prostu nie uczepiłem się, tylko wiem. Więc mam tutaj przed sobą moją taką niewielką tylko publikację, czego mogę się jeszcze nie wiedzieć o zakwaszeniu organizmu i skutecznym odchudzaniu. I o tym właśnie mówię. Dokładnie, punkt po punkcie. No słuchajcie, publikacja od deski do deski, zaledwie 116 stron. To co to jest? Można to po prostu czytać.
I teraz problemy z nadmierną masą ciała nie dotyczą tylko dorosłych. W większości krajów na świecie dramatycznie rośnie otyłość wśród dzieci. I lekarze ostrzegają, że dzieciom z nadwagą grozi w wieku dorosłym wiele chorób, których dałoby się uniknąć dzięki profilaktyce i właściwemu odżywianiu. Ale problem zaczyna się, kochani, jeszcze przed narodzinami, a już tragedia jest po narodzinach. Dlaczego? Bo wiele mam z miłości karmi te dzieci, już niezależnie od tego, czy piersią, czy też nie, ale dokarmia je. Czym? Tymi sztucznymi odżywkami, które są i tak przesłodzone, a te mamy jeszcze przesładzają, bo są badania, może tutaj jeszcze i znajdę tak szybciutko, chwileczkę, myślę, że znajdę, to wam pewien cytat przedstawię. Moment. No, co piąta polska mama podaje niemowlęciu 10 posiłków dziennie, często dosładzając i tak zbyt słodkie mieszanki mleczne. 8 przedszkolaków na 100 jest otyłych. Aż 20% przebadanych gimnazjalistów z Warszawy ma nadwagę i jest otyłych, a 7 na 10 13-latków tak słabą kondycję, że wyzwaniem dla nich jest wejście na 4. piętro. W grupie 11-latków polskie dzieci są już najtęższe w Europie. I tak dalej, i tak dalej. Można byłoby po prostu takie cytaty mnożyć. Mamy problem. Z Houston mamy problem. I teraz, co oznacza na przykład cukrzyca typu 2 u 10-latka? Wyobrażacie sobie, kochani, cukrzycę u 10-12-latka? To mówi amerykański lekarz Jay Olszański, amerykański epidemiolog z University of Illinois w Chicago. To, że jego naczynia krwionośne takiego dziecka wyglądają jak u 50-letniego mężczyzny, przeciętnego Amerykanina, który wiadomo jak Amerykanie, jaki mają styl życia, co jedzą, jak się odżywiają i tak dalej. I scenariusz na najbliższe lata wygląda następująco. Najpierw będziemy świadkami dalszego nakręcania się epidemii otyłości wśród dzieci i młodzieży, potem posypią się wśród nich przypadki cukrzycy, naciśnienia miażdżycy, a potem, jeszcze nie zaraz, ale w ciągu najbliższych 50 lat będziemy świadkami coraz częstszych zgonów i skracania się życia. Albo ten straszny łańcuch przerwiemy, albo nie. Ale jeżeli dzisiaj mamy pajdokrację, bo dzieci rządzą często w rodzinach, to dzieci rzucają w koszykach, do koszyków w hipermarketach to, co wezmą na wysokości oczu, tam są poustawiane te batoniki, te żelki i tak dalej. Dziecko musi wrzucić. A mama musi zapłacić, koniec, kropka, bo nie powie, że nie. Jemy śmieciowe jedzenie, tak zwane junk food, zdechłe żarcie, dead food. To są skutki. Fast food, smak, który pozostaje na dłużej. Do tego się doprowadzamy. Oczywiście to jest skrajny tylko przypadek. Pytanie, jak się w związku z tym ratować? Czy jest metoda? Tabletka. Tabletka? Tabletka jest dobra na wszystko? Tabletka nie załatwi, nie oczyści gleby, nie oczyści wody, nie dostarczy nam składników odżywczych w jednej tableteczce i tak dalej. Nie uratuje nam ani zdrowia, ani życia. No, życie może ratować, jakaś tabletka. Mam na myśli leki oczywiście, leczenie typowe i tak dalej, ale zdrowie nam nie uratuje. I największym niebezpieczeństwem, największym złem jest fakt zakorzeniania się i utrwalania w naszej ludzkiej świadomości stereotypu, że tabletka jest dobra na wszystko. Tak to się zwykle zaczyna. A tak się, kochani, kończy. I czy to ma być nasza alternatywa i perspektywa? W woreczku emeryta tych kolorowych kapsułeczek jest od 1,3 m. I dowiedziono, że w co najmniej w 1/3 przypadku zachorowań na raka decydujące znaczenie ma tak zwany czynnik środowiskowy. Zła dieta, niezdrowy tryb życia, palenie tytoniu, zatrucie środowiska. Około 25% przyczyn powstawania nowotworu jest ciągle nieznanych, ale 75% przyczyn jest poznanych dokładnie. Są to wymienione już wcześniej czynniki środowiskowe.
Czy wiesz, że 1,5 miliona Polaków jest zagrożonych chorobą wieńcową? Zagrożenie to rośnie drastycznie wśród mężczyzn w wieku powyżej 45 lat i kobiet powyżej 55 lat, czym to się skończy zawołami, udarami i tak dalej. Przecież widzimy, słyszycie, macie, kochani, znajomych, okazało się, ten ma zawał, tamten ma zawał, ten udar ma. Młodzi ludzie często. Około 90% Polaków, czyli 90 ludzi na 100 cierpi na bóle kręgosłupa. I czy jedynie na tym ma polegać pomoc medyczna? Zabrali nas, wiozą i będą leczyć. Tutaj medycyna chińska co mówi? Jedynie sami jesteśmy odpowiedzialni za to, że chorujemy. I w związku z tym medycyna przyszłości to jest medycyna naturalna. A na czym oparta? Między innymi na naszej wiedzy. Chodzi o to, żeby każdy z nas miał pewną wiedzę na temat organizmu i procesów, jakie się w nim toczą. Po to między innymi, kochani, jest ten mój kanał, ciągle robi te audycje, nikt mi za to nie płaci. Ja uważam, że to jest mój po prostu obowiązek, bo jeżeli otrzymałem tą wiedzę, to mam się z nią dzielić. Oczywiście, godzin jest robotnik zapłaty swojej i bardzo chętnie, mówię tutaj świadomie zupełnie, niedawno wstawiłem na moim kanale Buy Coffee. Jeżeli zechcecie, to wspomóżcie. To są, słuchajcie, kwota rzędu chyba 10 zł, to nie jest żaden wydatek, więc to jest wsparcie takie raczej energetyczne, że tak powiem, a nie jakieś potężne finansowe. No chyba, że 1000, przepraszam, osób albo 100 000 osób wpłaci mi po 10 zł, to wtedy to odczuję, oczywiście. Przeciętny Polak żyje o 8 lat krócej w porównaniu z przeciętnym mieszkańcem Unii Europejskiej. Dlaczego? O co tu chodzi? I teraz popatrzcie, mamy tutaj takie tabele z czynnikami negatywnymi, zmniejszającymi długość życia. Ja te tabele zawarłem w pierwszym tomie mojej książki Biomagnetyzm. A więc palenie tytoniu to jest obciążenie serca, układu krążenia, starzenie się skóry, upośledzenie pracy płuc, osteoporoza, nowotwory i tak dalej, minus 6 lat. To jest oparte na pewnych statystykach. Nieprawidłowa dieta, junk food, fast food, pusta dieta bez substancji mineralnych, witamin, obfitująca jedynie w wypełniacze. Choroby serca, układu krążenia, nowotwory, nadciśnienie, nadwaga, cukrzyca, minus 4 lata. Picie alkoholu minus 10 lat. Nadwaga minimum 10%, zagrożenie cukrzycą, czyli insulinoporność, nadciśnienie, w ogóle zakwaszenie organizmu minus 3 lata, brak ruchu minus 2 lata, wysoki poziom cholesterolu minus 2 lata, ale ten poziom cholesterolu bierze się z czegoś, nie sam z siebie. Przewlekłe stresy, wzrost poziomu cukru, lipidu we krwi, zmniejszenie odporności organizmu, wzrost zagrożenia infekcjami, nowotworami, syndrom stałego zmęczenia, minus 3 lata. Sądzę, że nawet więcej. Nadciśnienie stałe, powyżej 135/95 mm słupa rtęci. Wzrost ryzyka udaru mózgu, wzrost ryzyka niewydolności układu krążenia, wzrost ryzyka niewydolności nerek, minus 3 lata. I intensywne w dłuższym czasie opalanie się, zagrożenie rakiem skóry. Kochani, nie chodzi o to, że słońce jest złe, że światło jest złe. Nie, tylko nie chodzi o to, żeby robić z siebie czekoladkę. Żadna przesada jest niewskazana. I tu mamy z kolei czynniki pozytywne, zwiększające długość życia. A więc picie alkoholu. Ohoho, jak to? To tam było B. A tu ma być cacy. Kochani, ale o co chodzi? W postaci czerwonego wina. Z winogron w ilości czerwonych winogron w ilości nie większej niż około maksymalnie szklanka dziennie. Dlaczego? Dlatego, że tam jest duża zawartość tak zwanych OPC, czyli oligoproantocyjanidyn. To jest rodzaj bioflawonoidów i innych po prostu bioflawonoidów. Między innymi resveratrol. Nieprzejadanie się, maksymalnie 1800 kilokalorii na dzień, ale to też nie kilokalorie są najważniejsze. Do 80% mniej więcej objętości żołądka, czyli objętość jedzonka jak moja pięść ewentualnie, maksymalnie. Dieta wegetariańska lub zrównoważona.
Jeżeli ktoś je mięso, dlaczego by nie, ale nie może ono być codziennie. Regularne ćwiczenia fizyczne, satysfakcjonujące życie seksualne, redukcja stresu. Czynniki pozytywne zwiększające długość życia. I dlatego, kochani, jedynie kompleksowe podejście do pacjenta gwarantuje sukces zabiegów leczniczych i jego powrót do pełnego zdrowia psychofizycznego. Co mam na myśli, mówiąc kompleksowe? Tutaj trzeba byłoby wspomnieć o teorii o psychocybernetycznej naturze człowieka Maxwella Maltza. Mind, body, soul. Czyli brain, body, spirit, soul, czyli umysł, po prostu ciało i duch, dusza. Tymi trzema sferami musimy się zająć, bo prawdziwa siła tkwi w jedności. Dlatego nie rozdzielajmy siebie na trzy odrębne istoty, cielesną, intelektualną i duchową. Te wszystkie trzy istoty są współzależne, powiązane ze sobą. Jeżeli cierpimy psychicznie z jakichś powodów, jesteśmy po prostu krzywdzeni, to przez to się odbija na naszym ciele. Dochodzi do tak zwanej somatyzacji stanów emocjonalnych. To, co mamy w emocjach, przechodzi na somę, z psychę na somę, na ciało. Więc lepiej zawczasu, świadomie i z absolutną miłością do siebie zadbać o potrzeby swojego ciała, by uniknąć z jego strony przykrych niespodzianek. Jak to z miłością do siebie? No właśnie, kochani, czy kochacie siebie? Czy kochacie siebie? Czy siebie lubicie? A za co mam siebie lubić? Zobacz, jak ja wyglądam. No to zrób coś, żeby lepiej wyglądać. Dlaczego siebie nie lubisz? Dlaczego siebie nie kochasz? Ja swego czasu, kiedy pracowałem w szkole, już nie byłem dyrektorem, bo byłem 6 lat, 1200 uczniów, kombajn, tak prawdę mówiąc, no i już przepaliłem się. I miałem lekcję, kiedyś pamiętam, z 6. klasą, zajęcia praca technika. Nie realizowałem tego materiału, który był jakby w programie, nie zawsze do końca. Musiałem to przedstawić, bo nie było możliwości nawet. I kazałem kiedyś przy okazji jedzenia, robienia jakichś tam kanapek, przynieść lusterka. Każdemu uczniowi i uczennicy. I zaczęła się lekcja od tego, że mówi, kochani, lubicie jeść i tak dalej, lubimy, fajnie, a co lubicie i tak dalej, dobrze. Ale czy lubicie siebie? Jak to lubimy siebie? Tak uczniowie popatrzyli, znaczy oni wiedzieli, że ja jestem taki, wiecie, niekoniecznie normatywny. No i pan każe, sługa musi, więc mówi, wyjmijcie lusterka. Przestawcie, zobaczcie siebie. No najpierw zaczęły się oczywiście głupie miny, jakieś takie małpie miny, jak to dzieciaki i tak dalej. Ja mówię, ale teraz spójrzcie na koleżanki, kolegów. Czy jest w tej klasie identyczny jak wy, jak Stefek, Piotrek, Emilka i tak dalej? No nie, okazało się, że nie. Kochani, nie ma takich drugich jak wy. Nie ma w całym wszechświecie, chyba że gdzieś fikają wasze klony, ale nie sądzę. I te dzieciaki patrzą w lusterko, ja mówię, czy lubicie siebie? Takie zdziwienie. Ja mówię, to słuchajcie, to teraz posłuchacie mnie i zaczniemy mówić. Patrzcie do lusterka, patrzcie na siebie i mówcie. Lubię siebie, lubię siebie, lubię siebie, lubię siebie, lubię siebie. I te dzieciaki najpierw bardzo tak wstydliwie, tak po cichu, lubię siebie, ale ja napędzałem, że tak powiem, głosem, więc one coraz głośniej zaczęły i w końcu cała klasa po prostu ryczała. Miałem zajęcie prowadzone w takim podziemiu, podobno przebiło się to aż na piętro. Później koleżanki, koledzy pytali, mówi, Janusz, co tam u ciebie było? Jakiś straszny wrzask, jakieś lubię siebie, czy coś takiego było. No i te dzieciaki w końcu śmiały się do rozpuku, patrzyły w lusterko, lubię siebie, jestem fajny, lubię siebie. Tam inne rzeczy zaczęły mówić na swój temat. Proszę pana, ale jestem fajny chłopak ze mnie, fajna dziewczyna. Mówię, oczywiście, że tak. Lubię siebie, kocham siebie. Dlaczego mam nie lubić, nie kochać siebie? Jeżeli to już zmienimy, to będziemy mieli inne nastawienie, inaczej będzie nasze ciało funkcjonować. I dlatego drogą do zdrowia fizycznego jest wyleczenie psychiki, ponieważ wszystkie choroby są psychosomatyczne.
O zdrowiu człowieka decyduje harmonia wszystkich jego składników. Jest to typowe holistyczne ujęcie człowieka. Lecz ducha, ciało i umysł. Od tego trzeba zacząć, to trzeba zrozumieć. Natomiast jakie są przyczyny naszych chorób? Czego my nie robimy? Albo co robimy? Znamy je dobrze. Sami odpowiedzmy sobie na kilka prostych pytań. To, o czym będzie mowa, wpływa na naszą psychikę, wpływa na nasze ciało, naszego ducha. Czy wypijamy codziennie potrzebne organizmowi około 2,5 litra czystej, zdrowej wody? Bo tyle zdrowy organizm potrzebuje, tyle usuwamy dzień w dzień w postaci moczu, potu, skałem i tyle musimy dostarczyć znowu. I teraz pytanie, jaką rolę spełnia woda w naszym organizmie? O tym też napisałem akurat dwie bardzo grube książki i dwie mniejsze. I tam piszę o roli wody w organizmie, jakie funkcje spełnia woda w organizmie. Czy oddychamy czystym, nieskażonym powietrzem? Czy dostarczamy codziennie organizmowi 70 niezbędnych składników pokarmowych i 20 soli mineralnych? Czy przechodzimy dziennie około, uwaga, 45 kilometrów? Bo tyle potrzebuje nasz organizm do utrzymania pełnej sprawności. I żebyśmy się dobrze zrozumieli, nie chodzi o to, żeby mamy maszerować 45 kilometrów dziennie, czyli mieć tyle ruchu, które będzie równoważnikiem tych 45 kilometrów. A dlaczego te 45? Ja kiedyś, jak przeczytałem wiele lat temu te informacje, to myślałem, że autor się pomylił. Powinien być przecinek 4,5. Nie, to było 45. Dopiero zacząłem myśleć, jak żyli kiedyś inni ludzie, jak na przykład żyją dzisiaj te plemiona tak zwane prymitywne, to że one zanim upolują jakiegoś tapira, antylopę i tak dalej, to one muszą pójść gdzieś tam w sawannę, do dżungli, nachodzić się, później wracać z tym upolowanym zwierzakiem, albo żeby znaleźć jakieś owoce, jakieś kłącza, to trzeba się nachodzić i dopiero wtedy się je. Czyli jak człowiek się chodzi, to wzmaga się jego krążenie i dotlenienie i wtedy można jeść. I wtedy można wcześniej upolowanego mamuta jeść przez 3 dni, obżerać się miechem, ale za kilka dni będą okresy głodówki, bo nie będzie już niczego. Czy nasze mieszkania są wolne od smogu elektromagnetycznego, promieniowania pochodzącego od wszelkich urządzeń elektrycznych? To jest kompletnie niedoceniane niebezpieczeństwo, z czego się sprawy nie zdajemy. I znów, kilka książek na ten temat napisanych. Czy nasze codzienne myśli są jasne, czyste, pełne optymizmu, czy raczej czarne, ponure, pełne obaw, lęku? Są, wiecie, optymiści, są pesymiści i są realiści. A ten realista, wiecie, to jest taki typ. Janusz, ale pomyśl realnie, przecież to się kompletnie nie uda. Janusz, ale pomyśl realnie, po co ty to robisz? Komu ty te audycje robisz? Przecież nikt nie będzie słuchał. No przyjdzie 20, może 100 osób i co z tego? Przecież nie ma sensu. Kiedyś mój bardzo dobry kumpel powiedział mi: Janusz, po co ty piszesz te książki? Ty weź się za jakiś biznes. Kto ci będzie czytał te książki? Słuchajcie, czego mogłeś nie wiedzieć jeszcze o zakwaszeniu organizmu, skutecznym odchudzaniu? Najprawdopodobniej, bo nie pamiętam, ale łączny nakład w iluś tam seriach, które wydawałem, osiągnął chyba 10 czy 12 tysięcy egzemplarzy. Te informacje trafiły jednak do ludzi. On mi powiedział, mój kumpel serdeczny z podstawówki z Ogólniaka, kto to będzie czytał? Straciłem do niego serce. To jest chyba zrozumiałe. Kto to będzie czytał? Ale jest powiedziane, kto ratuje jedno życie, jedno istnieje, ratuje cały świat. Teraz dalej, czy lubimy siebie, czy kochamy siebie, czy wybaczamy sobie nasze grzeszki? Ja sobie tego nigdy nie wybaczę. Bóg ci wybacza, a ty sam sobie nie jesteś w stanie wybaczyć, to kim ty jesteś w ogóle? Ludzie, no trzeba się zastanowić nad tym. Stary, ty się naprawdę zastanów nad tym. Do kobiety tak nie powiem. Więc aby być chorym, trzeba sobie na to, kochani, zapracować. Znaczy, ciało człowieka jest tak skonstruowane, by mogło wytwarzać potrzebną mu energię przez długi czas. Wystarczy rozsądnie o to dbać. Prawidłowe żywienie, wystarczająca ilość snu, ćwiczenia fizyczne
Zrównoważenie emocjonalne. Te ćwiczenia fizyczne nie muszą być ciężkie, to nie muszą być 2 godziny dziennie. Parę minut, poszaleć, włączyć sobie, ktoś lubi disco polo, włącz disco polo, ktoś lubi Santanę, nieraz o tym mówię, włącz Santanę i taniec intuicyjny, drygaj, baw się, szalej po prostu. Ale co sąsiedzi powiedzą? O, właśnie, to już jest twój problem. Co ludzie powiedzą? Żebym ja się przejmował tym, co o mnie ludzie mówią, czy mają coś powiedzieć, to nic bym w życiu, nad jednego kroku bym nie zrobił. To trzeba byłoby, słuchajcie, zaszyć się w myszę dziurę i nigdy nie wychodzić. I jeszcze zrównoważenie emocjonalne. Proszę pana, ale pan nie wie, co ja przeżywam. A guzik mnie to obchodzi, bo ja mam swoje własne przeżycia. I nieważne, co przeżywasz, kochany, kochana, tylko jak to robisz. Niejednokrotnie wielu z was zresztą wie, że przechodziłem różne kolei losu. Może niektórzy trafili na pewne moje audycje, gdzie mówię o swoich tragediach, powiedzmy rodzinnych, życiowych. I co? Miałem sobie włosy z głowy wyrywać? Pójść się powiesić, zachlać się z przeproszeniem? Nie, trzeba żyć, bo życie jest cudowne. Życie jest fantastyczne. Tylko pytanie, czy my czujemy się jako stwórcy tego życia? Ach, panu to łatwo, bo na pewno ma pan kasę, ma pan to, ma... Żebyście wiedzieli coś na mój temat, to byście mieli inne zdanie. Jestem naprawdę twardym facetem. Nie zadzieram nosa, tylko wiele rzeczy bardzo trudnych mnie spotyka. I wiem też, że pomagam innym przechodzić przez życie z ich trudnościami. Właśnie dlatego, że sam to rozumiem, jak jest ciężko. Więc człowiek jest otwartym systemem energetycznym, ale uzależnionym od systemu globalnego. I każdy żywy organizm jest systemem energetycznym, w dodatku samoregulującym się. Zostaliśmy stworzeni wprost perfekcyjnie. A zdolność do samoregulacji oznacza zdolność do samowyleczenia, do samowyzdrowienia. I pytanie, dlaczego dziś systemy samoregulacji nie działają prawidłowo? Bo obecnie świat jest potwornie przeciążony skutkami naszej ludzkiej działalności. Tym samym przeciążeni jesteśmy wszyscy. Mamy niezdrową żywność, mamy zatrucie środowiska, wody, powietrza, ciała, mamy osłabienie ziemskiego pola geomagnetycznego, o 50% w ciągu ostatnich 50 lat, ale na to nałożyły się sztucznie generowane przemysłowe pole magnetyczne. Mamy zmniejszenie się ilości tlenu w powietrzu. Ostatnio dokonywane pomiary w niektórych zalesionych regionach świata wykazały 15% lub mniej tlenu w powietrzu, a w środowiskach miejskich stężenie tlenu wynosi czasem 12%, a nas w szkole uczono, że tlenu w powietrzu jest 21%. Mamy wzrost ilości dwutlenku węgla i tlenku azotu. Mamy takie obrazki. Niczego przed wami nie odkrywam, czego byście nie widzieli. Ale szczególnie niebezpieczne zanieczyszczenie, niewidoczne, to jest zanieczyszczenie elektromagnetyczne, bo nie tylko substancje chemiczne, lecz także niekorzystne częstotliwości mają szkodliwy wpływ na organizm człowieka. Bo zjawiska elektromagnetyczne, tam są dwa wektory, elektryczny i magnetyczny, wchodzą do naszego wnętrza, modyfikują je elektrycznie i magnetycznie, oddziałują na elektrony naszego organizmu. I człowiek, zniekształcając warunki swojego środowiska, zmienił jednocześnie własny profil elektronowy. Bo my zbudowani jesteśmy z elektronów. I to niebywałe zanieczyszczenie chemiczne, akustyczne, a zwłaszcza elektromagnetyczne Ziemi skutkuje wzrostem ilości chorób cywilizacyjnych. I nam potrzebna, abyśmy mieli mocne siły obronne, żebyśmy mieli zdolność do wysiłku fizycznego, żebyśmy byli żywotni, żebyśmy byli zdrowi. A tymczasem mamy deficyt zdrowej żywności, wody, dużej ilości ruchu, czystego środowiska, naturalnego rytmu życia z fazami odpoczynku, czyli spokoju. Nie mamy tego, mamy deficyt. I skutek, potrzeba znacznie większej energii ze względu na osłabienie układu odpornościowego. Mamy zmniejszenie się zdolności do wysiłku fizycznego, mamy zaburzenia mechanizmów homeostazy, czyli równowagi życiowej. I teraz pytanie, jak z tego wyjść?
No kochani, znowu niczego nie odkryję. Podstawą dobrego zdrowia jest profilaktyka, ale rozumiana jako zapobieganie chorobom, a nie jako wczesne badanie, żeby wykryć wcześniej chorobę i cię leczyć. Ale jeżeli mamy to stosować profilaktykę zapobiegawczą, to w tym celu każdy powinien zdobyć chociażby minimum informacji na temat swojego organizmu i procesów, jakie się w nim toczą, bo nasz podstawowy obowiązek w życiu być zdrowym. I czy zdajemy sobie sprawę z faktu, że w wielu sytuacjach życiowych to my sami dla siebie mamy być lekarzami, doradcami? Tutaj niektórzy czasami mogliby się pokusić, proszę pana, co pan tutaj jakieś androny plecie? Zobaczy pan, dziecko ledwie się urodziło, już umiera, roczne dziecko, 2-letnie dziecko ma raka i tak dalej. To co ono tam i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, nie dyskutuję na ten temat, ja mówię o pewnej statystyce, o przeciętnym życiu każdego z nas. Nie zamierzam zastanawiać się, dlaczego to się stało, z jakich względów, że to małe dziecko już zachorowało, na przykład na nowotwór. I trzeba, żeby do nas dotarło, naprawdę, kochani, że jedyne naprawdę skuteczne lekarstwo to jest zdrowy styl życia. Ale co to oznacza? Tu jest jak najmniej stresów i dużo relaksu. Jeszcze raz powtarzam, nieważne co przeżywasz, ważne jak to robisz. To jest wypoczynek na świeżym powietrzu. To jest, słuchajcie, ruch, to jest zdrowe jedzenie, to jest czysta woda. To jest dobre związki ludźmi i nie tylko z ludźmi. I na koniec można zadać sobie pytanie, dobrze, ale czy mogę zrobić jednak karierę, zdobyć pieniądze i korzystać z życia, będąc zdrowym i szczęśliwym? A dlaczego by nie? A co, pieniądze są złe? Życzę wam wszystkim, abyście mieli jak największe pieniądze, a żebyście byli wolni finansowo, niezależni, wolni finansowo, naprawdę. Bo dzięki pieniądzom możemy żyć, dzięki pieniądzom możemy dbać o nasze zdrowie, dzięki pieniądzom możemy podróżować, można zachwycać się po prostu wspaniałością świata, możemy kupować suplementy, możemy kupować jakieś urządzenia do wspomagania zdrowia, możemy oglądać filmy, które uwielbiamy, możemy chodzić do teatru i tak dalej, i tak dalej. Możemy pomagać również innym, tym, którzy być może nie są tak bogaci jak ja, jak my. Ale dzięki pieniądzom. Ja nie widzę w pieniądzu niczego, żadnego zła. Bo niektórzy mówią, a właśnie, kasa im odbiła. To nie kasa, tylko ten ktoś miał tendencję, tylko kasa, która jest narzędziem, pokazało wyraźnie, kim jest ten człowiek. Od czegoś jednak należy zacząć. Tym czymś jest, kochani, nasze zdrowie. Każdy z nas może stworzyć więc własny, jak zwał, tak zwał, ekoprogram, kompleksowy program i tak dalej, ochrony zdrowia i urody, który będzie funkcjonował na potrzeby naszej rodziny. I tu ciekawy cytat. Wszyscy planujemy nasze kariery zawodowe. Robimy projekty na następne wakacje, ale nie mamy planu zachowania zdrowia. Zwróć uwagę Michel Braque, lekarz, naukowiec związany z Narodowym Instytutem Zdrowia i Badań Medycznych INSERM we Francji. Występował w roli eksperta podczas konferencji zorganizowanej w salonach Fouqueta w Paryżu przez syndykat producentów suplementów odżywczych. Ten specjalista od bilansów stresu tlenowego broni idei, że istnieje medyczna ziemia niczyja między dobrym stanem zdrowia i chorobą. W tym przedziale mieści się zagrożenie zdrowia, wyjaśnia. Czyli, kochani, mamy takie 3 przedziały. Jeden przedział to jest zdrowie, jesteśmy zdrowi. Trzeci przedział to jesteśmy chorzy. Ale jak to? Zdrowi, chorzy, zdrowi, chorzy, zdrowi, chorzy? Od razu nagle? Ale bo po środku jest trzeci przedział. Byliśmy zdrowi. Co się zaczęło dziać w tym drugim, przepraszam, przedziale? Że nagle znaleźliśmy się, no nie, jednak nie nagle, w tym trzecim przedziale. Jesteśmy chorzy. To jest ta ziemia niczyja. Nawet nie zdajemy z tego sprawy, że ze zdrowia wchodzimy na jakieś bagienne łączki, łęgi, mokre, wstrętne, zdradliwe i nagle tam się topimy. Medyczna ziemia niczyja.
Co jest zasadniczą podstawą proponowanego tego ekoprogramu, kompleksowego programu ochrony zdrowia? Po pierwsze, dożywianie z użyciem specjalnej żywności, tak zwane functional food, uzupełniającej niedobory żywieniowe, czyli stosowanie kompleksowej suplementacji. Ja od ponad 25 lat to robię, od 12 lat bardzo systematycznie. Dzień w dzień dożywiam się. Wydaję na siebie tylko gdzieś w granicach 800-1000 złotych miesięcznie. Kiedyś nie było mnie na to zupełnie stać. Dzisiaj, chwała Bogu, tak. Tak samo mój syn, moją mamę dożywiam, mój syn to samo robi i tak dalej. Wielu moich znajomych, moja partnerka tak samo i tak dalej. Bo nie widzimy innego wyjścia. No tak, ale skąd tyle pieniędzy wziąć? No trzeba pomyśleć na tym, skąd wziąć te pieniądze. Może nie wydać tych pieniędzy na co innego, na głupoty. Na głupie piśmidła, na jedzenie, które kupujemy bez umiaru. Trzeba może z niektórych produktów do jedzenia zrezygnować, z używek i tak dalej. Jeżeli kogoś na to nie stać, na te suplementy. Dalej. Picie krystalicznie czystej, strukturyzowanej wody. Dobrze byłoby o wysokim poziomie pH. Dobrze byłoby, żeby ta woda miała wysoki ujemny potencjał redox, czyli miała, kochani, właściwości antyoksydacyjne, utleniające, bo można. Ale nawet jeżeli dzisiaj zamontujecie sobie filtr osmotyczny, będziecie mieli czystą wodę. Żeby mieć strukturyzowaną wodę, to dodatkowo coś tam dołożyć, jakiś element, który będzie ją strukturyzował po prostu. W układy tak zwane heksagonalne, czyli będzie z nią robił taką wodę lodopodobną, jeżeli chodzi o strukturę. Można. Najtańszą osmozę chociażby. Będziemy mieli pewność, że pijemy czystą wodę. Dalej. Wykorzystanie terapeutycznych właściwości pól magnetycznych, między innymi do strukturyzowania wody, bo można mieć taki strukturyzator magnetyczny. U mnie na kanale w playliście wywiady są, chyba 3 wywiady z panem Andrzejem Fiedorukiem, twórcą urządzenia MIM-2, miniaturowy impulsator magnetyczny. Chyba 35 lat temu pan Andrzej Fidoruk to wynalazł, jest producentem od wielu lat. Kapitalne urządzenie. Niezależne od zasilania, można nosić nawet je 24 godziny na dobę, postawić przy zbiorniku na wodę i on będzie strukturyzował tę wodę. Dalej. Ruch poprzez umiarkowanie, uprawianie sportów. Ruch. Jeźdź rowerem, spaceruj, pływaj, kop ogródek, tańcz. Nie musi być taki specjalny ruch. Propagowanie optymizmu, radości życia. Łatwo to panu mówić, bo pan nie wie, jakie jest moje życie. A może to twoje życie jest takie, ponieważ tak się właśnie zachowujesz. Każdy jest kowalem własnego losu. Albo stwarzasz w swoim życiu piekło, albo niebo. Bo niebo to nie jest tam po śmierci, dopiero gdzieś tam wysoko, gdzie po raz pierwszy Gagarin poleciał, a piekło to jest gdzieś tam w środku, w głębi ziemi. Bzdura. Stwarzamy sami albo piekło, albo niebo dla siebie, dla naszych bliskich, dla otoczenia. Są i takie zakały wśród nas, że lepiej się nie dotykać wampiry energetycznej, już tylko wejdzie do pokoju, to się aż niedobrze robi. Oni stwarzają to dopiero piekło. A może my też czasami? Teraz pytanie, jak bezpiecznie zregenerować organizm i odzyskać energię? Słuchajcie, zrobić detoks najpierw. Tu ja pokazuję, ta audycja jest na moim kanale Kompleksowy Program Zdrowia. Kompleksowy Program Zdrowia. Jak znajdziecie playlisty, klikniecie playlisty, znajdziecie Kompleksowy Program Zdrowia, to znajdźcie, przeskrolujcie te wszystkie tam audycje, które są i zacznijcie od tego programu, od tej audycji. Zacznij oczyszczanie. Czyli jak bezpiecznie zregenerować organizm i odzyskać energię. Charakterystyczna ikonka. Poczytajcie. Tam ja mówię o 5 palcach. 5 dziedzin, które trzeba, że tak powiem, załatwić w organizmie. Zająć się tymi 5 dziedzinami. To będziecie mieli podbudowę teoretyczną
Jak zadbać o ciało? Czym? Jeżeli ktoś będzie chciał, no to proszę bardzo, kontaktujcie się z nami, ja wszystko wam powiem. Ułatwię wam to wszystko. Ułatwię dojście, wytłumaczę, pomogę. Jak trzeba będzie, będziecie mieli konsultacje za darmo i tak dalej. Jeżeli ktoś powie, reklamuje się, no to niech będzie. Oczywiście, że się reklamuje, bo wiem, co jest dobre, co mi służy, co służy również wszystkim tym, którzy już skorzystali z tego. Jak ktoś nie chce, to nie skorzysta. No jesteśmy wolni. I koniec, kropka. Bo czasami się zdarzają takie właśnie wampiry energetyczne. Tak, bo pan coś chce sprzedać. No ale co? Tak, książki. Książki na moim sklepie są. Bo należą mi się te pieniądze, bo napisałem je, bo pracowałem bardzo ciężko. Nie muszę się przed nikim usprawiedliwiać. A ty mówisz, człowieku, idź do sklepu i powiedz, żeby ci dali kiełbasę, masło, mleko, chleb za darmo, bo ci się należy. Tam nie dyskutujesz, tylko płacisz przy kasie. A tu nosem kręcisz. W ten sposób, jeżeli będziemy mieli wiedzę, to jest nasza największa broń. Zaczynamy od wiedzy. Jeżeli z kolei zaczniemy wdrażać jakieś programy, to zapewnimy sobie zdrowie i urodę zewnętrzną. Ale jak? Dbając o organizm w sposób kompleksowy. Czy musicie od razu wszystko to zastosować, o czym ja mówiłem, tych kilka punktów tego programu, więc suple, pola magnetyczne, woda, to? Nie. Ale już kilka gotowych macie, więcej ruchu. Tańcz, śpiewaj, ruszaj się i tak dalej. Oglądaj komedię i śmiej się do rozpuku. Brzuch się trzęsie, masaż narządów wewnętrznych. Gelotologia, terapia śmiechem. Dalej. Bądź miły dla innych, dla zwierząt. Bądź wdzięczny za każdy dzień twojego życia. Nic się nie należy ludziom, którzy nie mają poczucia wdzięczności. Nic. Ja dla nich jestem bezlitosny, po prostu. Wynocha z mojego życia. Bo nie jest w stanie podziękować za nic. Za nic nie ma wdzięczności. Za powietrze, którym oddycha, za żarcie, które ma codziennie, za blisko sobie osobę, która jest przy nim cały czas. Za nasze dzieci, za naszych rodziców, za naszych przyjaciół, za naszych znajomych, za pracę, którą mamy, dzięki której możemy zarabiać pieniądze i żyć po prostu na tej planecie materii i tak dalej. Za wszystko powinniśmy dziękować. I za to, że nasze palce rano się ruszają, bo są ludzie, którzy się już nie ruszają, których trzeba umyć, a my sami możemy jeszcze dzisiaj umyć się. Za wszystko mamy być wdzięczni. Można, można. Można zacząć stosować suplementację, jak nie dużą, kompleksową. To przynajmniej cząstkę, zrób coś, przynajmniej coś dla siebie. Jak nie stać się na suplementy albo nie wierzysz mnie, to zacznij szukać lepszego jedzenia. Produktów do jedzenia, na jakieś bazarki. Może poprzez internet poszukaj producentów zdrowej żywności i tak dalej. Ale zrób coś dla siebie. Więc to nazywam ekoprogramem ochrony zdrowia i urody. Nie coś takiego, że ja ci człowieku mówię, coś sprzedaje gotowego, jakieś pudło od razu od Dąbrowskiego dostaniesz. Nie o to zupełnie chodzi. Stwórz swój własny program ochrony zdrowia i urody. Warto wdrożyć takie coś we własnej rodzinie i to jest taki program kompleksowy. Wtedy warto się przekonać, jak się zmienia po prostu nasze życie. Ja prowadzę od lat taki program, trochę inna nazwa, kompleksowe wspomaganie metaboliczne organizmu. Wyjątkowo skuteczna, sprawdzona metoda wspomagania rewitalizacji. Powyciągaliśmy masę ludzi. Ja prawie 13 lat pracuję w tym programie. Zacząłem od siebie oczywiście. Przez szkolenia, gdzie prowadziłem tylko wykłady stacjonarne, przewinęło się chyba z jakieś 16-18 tysięcy ludzi. Już nie licząc oczywiście YouTube'a tutaj i tak dalej. I was, którzy słuchacie. I wielu z tych ludzi skorzystało z tego programu. Wielu z nich też dawało mi feedback. W ten sposób się sam uczyłem. Aha, dobrze, to działa. Takie dawkowania, to, tamto, tu można zastosować. I wielu ludzi naprawdę pozbyło się wielu problemów. Bardzo ciężkich czasami. Więc dlatego mówię, każdego zapraszamy do współdziałania, zwłaszcza wszystkich poważnie zainteresowanych poprawą zdrowia swojego i bliskich. A zapraszam też terapeutów różnych specjalności. Kochani, bo wy macie już wiedzę, macie pewną wprawę, praktykę. Do tego, co robicie, można dołożyć coś jeszcze. I to jest wszystko. Jeżeli chcecie kontakt, no to proszę bardzo, książki, Janusz
Ksiaski, przepraszam, Janusz Dabrowski @gmail.com lub ewentualnie kontakt januszdabrowski.pl. Kanał, jesteście na kanale Barwy Zdrowia Janusz Dąbrowski. Moja strona jeszcze raz www.januszdabrowski.pl. Tam są też artykuły, jest blog, jest sklep z książkami i tak dalej. Więc możecie czytać, możecie zamawiać jak ktoś chce, możecie nie zamawiać jak ktoś nie chce. No i sprawa załatwiona. Macie być wolni w tym wszystkim, co robicie. Dobrze, zatrzymujesz udostępnienie. Troszeczkę chyba to trwało, nawet nie wiem jeszcze ile, ale też mniejsza z tym. Także słuchajcie, mam nadzieję, że i ta audycja Wam się spodobała. Nie była to taka zwykła, może taka tradycyjna, jak to ja nieraz czytam jakieś artykuły naukowe, tylko chodziło mi o pewne jakby podsumowanie tego wszystkiego, co robimy wspólnie. Ja mówię, wysłuchacie, ale też się dzielicie komentarzami, w komentarzach różne fajne rzeczy piszecie. Nieraz mnie inspirujecie do tego, żeby stworzyć coś nowego. No i cóż, tyle na dzisiaj. Jeżeli uznacie, że warto było odsłuchać tą godzinę być może, nie wiem, w tej chwili nie patrzę na zegar, to po prostu proszę Was o subskrypcję, o lajkowania, o komentarze, o dzielenie się ze swoimi bliskimi, ze znajomymi linkami do tych moich różnych audycji. No i tyle, do następnego spotkania. Jak zwykle życzę Wam wszelkiego dobra. I ludzie kochani, kochajcie siebie, lubcie siebie, bo zasługujecie na to. Nie ma takich drugich jak Wy w całym wszechświecie. Możecie mi nie wierzyć, to spójrzcie na siebie w lusterko i po prostu pokochajcie siebie. Powiedzcie sobie: Aniu, Kasiu, jesteś zajebista. Piotrek, Zdzichu, Stefan, jesteś rewelacyjnym facetem. Owszem, czasami potrafisz spieprzyć jakieś historie, ale generalnie to jesteś fajnym facetem, lubię Ciebie. Wszystkiego dobrego, popatrzcie.